guys, so welcome again. So we are on the way to Kawasan Falls, and look, the river here is so beautiful, the color as well. Oh, shit. But it's so hot. Yeah, so welcome to my world. I'm so excited because the water for sure is not like the color brown. This color same as this. My background, as you see, it's so beautiful. It's in Cebu, guys. If you wanna come, just come. Yeah, tour a lot of spots in Cebu City. There you go, the most beautiful. Te ujęcia wodospadów, które przed chwilą widzieliście, to w sumie są dwa różne wodospady i tak naprawdę mieliśmy tego dnia bardzo dużego pecha i nie dojechaliśmy do żadnych z nich. Byliśmy bardzo blisko pierwszych, niestety zatrzymała nas policja, która stała jakby na straży dojazdu do tych wodospadów, do Kawasan Falls mam na myśli, a byliśmy na nie bardzo nakręceni, bo słyszeliśmy, że są to jedne z najpiękniejszych i najbardziej znanych wodospadów na Filipinach, dlatego że woda jest tam koloru bardzo takiego lazurowego. No ale okazuje się, jak zobaczycie na filmie, że przed Dawidem było tam bardzo dużo ludzi i było to miejsce bardzo turystyczne. Natomiast są na Cebu miejsca, między innymi również wodospady, jest ich dosyć sporo, kilka na pewno jest wartych uwagi, które nie są popularne turystycznie i można tam sobie pojechać. Nie wszystkie są łatwo dostępne i wodospad, który chcieliśmy zobaczyć tego dnia, był niedaleko Kawasan Falls. Miał bardzo dobre oceny, dlatego pojechaliśmy tam w góry, trasa bardzo ciężka, daleko. Jimmy to another Kawasan and to another falls. Lecimy. Hopefully it's open. Droga tutaj jest bardzo fajna. Ja lubię takie przygodowe drogi. Trzeba uważać oczywiście, szczególnie jak się nagrywa, jedną ręką, a drugą kieruje. Oprócz tego jeszcze zostawia się auto i trzeba iść. I szliśmy jakieś pół godziny praktycznie przez rzekę i przez wielkie kamienie na tej rzece. I w pewnym momencie zrezygnowaliśmy, bo zaczęło wyglądać tak, że jest coraz trudniej, a mieliśmy sprzęty do noszenia i do nagrywania, więc zrezygnowaliśmy po prostu. Przeliczyliśmy ryzyko na niewarte, żeby się tam zwalić, połamać nogę. Ja już sobie porysowałem nogę tam wcześniej od jakiegoś kamienia. Tak czy siak doszliśmy prawie do samych wodospadów, popływaliśmy tam i pokąpaliśmy się. So guys, I'm so cold. But imagine what, walking, hiking like for 1 hour to go here. But still further the falls where we're gonna go. But we give up. Because we don't know how far Yeah. still have to go, yeah? Yeah, and the stone is like getting crazy. It's like, we don't know. So we just swim here to make it cold. Tell about the wallet, camera And yeah, also that's why we didn't go there, like so far there, because we have gadgets to bring in, like cameras, cell phones, wallet, money, something like that. And yeah, and clothes for change also. So maybe we're gonna fall down to the river and then yeah. lost everything. What about Kawasan?
Yeah, crazy Kawasan Falls. It was exciting to go there and then what is that? Need to go first to can No, it's closed. You cannot. yeah Only canyoneering is. yeah, canyoneering is open. Yeah. Yeah, but Kawasan Falls is closed. Yeah, but really excited to go there, but then boom, closed. Sorry, mother. No i jeszcze są jedne wodospady, które są mega fajne i teraz je widzicie i nie są super atrakcją turystyczną taką jak Kawasan. Oprócz tego dzień spędziliśmy w sumie bardzo fajnie i chciałbym jeszcze nawiązać do tego, że w tamtym odcinku powiedziałem o mieście Cebu, że jest bardzo chaotyczne i ciężkie do mieszkania i to jest prawda, ale są tam dzielnice, na których można mieszkać bardzo fajnie, komfortowo. IT Park i Business Park i to są dwie dzielnice, na które najczęściej wprowadzają się obcokrajowcy, dlatego że są ładne, fajne, wygodne do mieszkania, w centrum, zasięg do wszystkiego co potrzeba blisko. Także ci, którzy lubią miasta, moim zdaniem na tą chwilę Cebu jest najlepszym miastem do życia na Filipinach. Manila jest jednak za duża, za bardzo zakorkowana, troszeczkę śmierdząca, mówiąc językiem dyplomatycznym, bo w wielu miejscach śmierdzi spalinami przede wszystkim. No i ma dużo więcej ludzi i trafiku, a Cebu, pomimo tego, że też ten trafik jest trochę za duży niż by się chciało, ale w porównaniu do Manili to jest jednak dużo lepiej. Także dla mieszczuchów polecam Cebu. Dla ludzi, którzy lubią naturę, prowincję, no można cały czas mieszkać na wyspie Cebu poza miastem i też jest pięknie i jest zasięg do wielu bardzo pięknych plaży, które możecie teraz tutaj zobaczyć. Są też góry, blisko do miasta, dużego miasta, w którym są galerie handlowe, kina, kluby nocne na wysokim poziomie, no i wszystko to, co w porządnym mieście jest. It's up to you, jak to mówią Filipińczycy, najbardziej popularne powiedzenie tutaj, it's up to you. I to jest taka kwintesencja prawdy, bo tak naprawdę wszystko w życiu jest up to me i up to you. To my decydujemy ostatecznie o tym, jak nasze życie będzie wyglądać. Ale dobra, bez filozofowania, bo Damian, te odcinki twoje są fajne, tylko to filozofowanie w kur... A to nie jest filozofowanie, to są po prostu fakty, to jest nauka, wiedza, którą chcę się z wami podzielić, żebyście mieli trochę łatwiej w życiu i może zrozumieli pewne zasady działania wszechświata. Jane pojechała do rodziny, bo jej siostra przeprowadza się na wyspę Cebu, więc pojechała zawieźć jej trochę ciuchów. No i ja zostałem, żeby dokończyć vloga, nagrać to i edytować, no i nagrywać muzykę. Poranek spędziłem przez kilka godzin, trochę bezproduktywnie, bo walka z wiatrakami, ostatnie kilka procent szlifowania szczegółów jest dla mnie bardzo trudne. Tutaj by się przydał producent i ktoś z boku, jakaś burza mózgów, ktoś z wiedzą, doświadczeniem, no ale jako niezależny, nie artysta, nie raper, nie śpiewak, muszę sobie radzić sam. Nie narzekam, stwierdzam fakty, niedługo płyta będzie zajebista moim zdaniem. Peace! Jak mi się coś przypomni ważnego do powiedzenia, to powiem.
Na pewno ważne jest to, co śpiewał Bolec kiedyś. Chodzi o to, żeby było miło. Zobaczcie, podczas świąt kościelnych to jest fiesta, ten gościu sprzedaje świeczki. Powiedziałem, żeby żona mu dała 50 peso, nie chcemy żadnych świeczek. Kupuje się za 1 peso. Nie wiem, czy ona mu daje, czy nie daje, czekajcie, muszę zobaczyć. Okej, dała mu. Kupuje papaję. Pani się... 57? Okay. When you give, you smile because she has to It's okay, it's make a okay. photo, okay? It's okay. Right? It's up to her. But she don't smile. It's okay. Thank you. Także zawsze jak jest fiesta, to są porozstawiane takie stragany, jak tutaj widzicie właśnie. No i fajne jest to, że powoli wszystko wraca do normy. Tam jest msza święta. Zaczyna to wyglądać tak jak, ale jestem zjarany. Zaczyna to wyglądać tak jak przed, wiadomo czym, przed Dawidem. Cieszy mnie to. Widzicie, trzymają te świeczki ludzie i sprzedają podjeżdżającym samochodom, bo tutaj jest taka tradycja, że się świeczki kupuje i zapala, jak się idzie do kościoła. Teraz tam jest msza święta, o tutaj ta pani też ma świeczki. Tych typów zawsze podziwiam. Tyle co oni muszą się najeździć i namęczyć, to naprawdę. Co ciekawe, zawsze policja obstawia takie imprezy, żeby nie było afer. Przed chwilą zagadał do mnie ten gościu, czy nie chce kupić jakiegoś prezentu. Powiedziałem, że zobaczę. Podejrzewam, że skończy się na tym, że po prostu damy mu hajs. Lub żona sobie coś kupi. Doceniam to, że robi coś, że sprzedaje, że ogarnia jakieś tam tematy. You making this by yourself? Yeah, handmade crafts. Twierdzi, że to jest zrobione z kości karabała, czyli tego woła, co zawsze jest do prac wykorzystywany. Ciekaw jestem, czy to prawda. There was also a snake head. A to mówi, że to jest snake of the eye of the snake? This is the one. This is the snake of the head. The head of a snake, really? Yeah, Wow. that's real. To jest prawdziwa It's a real. twarz. Real one? Yeah, that's one. It's a real. Real? A to świecące to kolejna ciekawostka. Internet, Wi-Fi. Wrzucasz 5 peso i tam podejrzewam z 15 minut za punkt czy 10. Okej, Tesla Truck już jest na Filipinach, tylko trochę podrasowana i banki przewożą tym hajs. Wóz pancerny. Trochę jak Tesla wygląda faktycznie. Podejrzewam, że Elon Musk mógł się wzorować. Patrzcie na to cudeńko. No naprawdę. To troszeczkę przerobić, odnowić i sam bym się takim bujał. Specjalnie pojechaliśmy inną drogą niż jechaliśmy w tą stronę, bo mieliśmy nadzieję na ładny zachód słońca i porobienie jakichś jeszcze ujęć z widokami. Niestety pogoda wygląda tak, jak widzicie.
lumagpas dyan, baka lumagpas ka na sa langit niyan. Kung nasabi na hindi ko kaya makipagsabayan sa mga ganito mataya, kaya kung tapakan na pangalan mo, putangin na mo ngayon sinusati magaling. Zobaczcie, jak moja żona zabezpiecza się przed chłodem. Nie wiem, czy widzicie. Okej. Włączyła latarkę. Tam są nogi, jakby ktoś nie wiedział. O, tam. Tak. So, what's up? Really cold? Yeah, because it's raining and you're using aircon. But barely, so the windows will not, foggy, so I can see something. Just one. If we not use, I cannot see. Okay. Better see. Okay. Hold your phone. You'll be okay.